I czy jest mi z tego powodu jakoś bardzo smutno? Jeżeli są tutaj jacyś... Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na norweską tegoroczną propozycję na Eurowizję. Tak, wiem, wyglądam trochę w tym outficie jak pani doktor. Leczenie Eurowizji na NFZ. Nie, żartuję, to jest nieuleczalne, także... Zanim zaczniemy, szybciutka przypominajka o łapkach w górę, o subskrypcjach. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, na mojego Xa. No i przejdźmy już do Norwegii. Norwegia, tak jak co roku, zorganizowała sobie preselekcję. Preselekcję pod nazwą MGP, czyli Melody Grand Prix. I wygrał je w tym roku Jonas Love z piosenką Ja, ja, ja. Nie znam jeszcze tej piosenki, nie wiem czego się spodziewać, będę jej słuchała za chwilę pierwszy raz, ale zanim przejdziemy do piosenki, to jeszcze parę słów o tym, jak Norwegia radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. A Norwegia radzi sobie, słuchajcie, całkiem spoko. Od paru ładnych lat co roku są w finałach. W tych finałach bywa oczywiście różnie, ale co do zasady nie jest zazwyczaj źle. Takim największym sukcesem Norwegii w ostatnich latach jest na przykład 5. miejsce Alessandry w 2023 roku. No ale dobra, sprawdźmy w takim razie, jak będzie w tym roku i co Norwegia dla nas przyszykowała. Zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę pod tytułem Ja, ja, ja. Rockowe? Słuchajcie, to już jest trzeci Damiano David w tym roku. Z tego co widzę. Bo zapomniałam Wam przy Serbii powiedzieć, że tam też ludzie pisali, że Damiano David. Także no mamy już trzeciego, słuchajcie. Zajebiście się ten Damiano David rozmnożył. Ale powiem Wam, że całkiem spoko chyba wybór Norwegii. Na razie tak mi się wydaje. Znaczy, ja lubię takie klimaty i tego typu piosenki właśnie fajnie zazwyczaj wyglądają na scenie, bo one mają taką sceniczną energię. I tutaj ja to też widzę. I on też ma taką sceniczną energię. Ja, ja, ja. Czy to piosenka o jajach? Agulka w formie, żenujące żarty na poziomie. Nie no, wydaje mi się, że spoko wybór. Nie słuchałam wszystkich piosenek z MGP tegorocznego. Dosłownie chyba 3 tylko i to nie całych. Aczkolwiek, wiecie co, nie dziwi mnie, że Norwegowie wybrali to, bo to na scenie wygląda przekonująco. On potrafi sprzedać tę energię tej piosenki. To nie jest też taki utwór, który by mnie jakoś wybitnie zachwycał sam w sobie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie taka piosenka bardzo sceniczna. Jest w tym coś fajnego. A on tu jest teraz na takim podejście nawet. Chyba że on był cały czas na tym podejście i ja nie zauważyłam. Całkiem możliwe, że tego nie zauważyłam, bo generalnie jestem trochę ślepa. Nie no, całkiem git, jest energia. Było to, słuchajcie, naprawdę w porządku moim zdaniem.
Tutaj odnoszę takie wrażenie, że dużą robotę robi sam występ i to, że ta piosenka jest taka dosyć sceniczna. W sensie tego typu, takie piosenki gdzieś ocierające się o klimaty rockowe mają właśnie to do siebie, że one mają bardzo duży potencjał sceniczny i bardzo fajnie można je sprzedać samą energią wykonawcy właśnie na scenie. I tutaj temu panu Jonasowi to się zdecydowanie udało. Sama w sobie piosenka wydaje mi się, że jest po prostu okej. To nie jest coś, czego ja będę na zapętleniu non-stop słuchała, ale za to występ i charyzma wykonawcy zrobiła na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. A wiecie, koniec końców w maju to właśnie występ na żywo jest kluczowym czynnikiem przy ocenie danej piosenki, więc jeżeli występ jest w stanie przekonać i kupić widza, to wydaje mi się, że już jest dobrze. Nie wiem, jak ta piosenka by mi siadła w wersji studyjnej, bez tego występu, bo próbuję sobie teraz tak wyobrazić mniej więcej moje odczucia, gdybym całkowicie zapomniała o występie, bo wydaje mi się, że właśnie to byłaby dla mnie taka piosenka chyba w porządku, taka do posłuchania właśnie na przykład w trakcie robienia czegoś, taka, która dodaje takiego kopa, żeby mieć energię do roboty na przykład. No ale tutaj wiadomo, muszę do tego podejść bardziej tak, że oceniam jednak całość, czyli i występ, i piosenkę, a jako całość było to dla mnie przekonujące. Może nie w takim stopniu, że będę o tym pamiętała przez następne 20 godzin i będzie mnie ciągnęło non-stop do tego, żeby posłuchać tej piosenki jeszcze i jeszcze raz, ale nadal myślę, że taki poziom pozytywnych moich odczuć względem tej piosenki i tego występu jest raczej na plus niż na minus. Tutaj o jeszcze jednej rzeczy trzeba koniecznie wspomnieć, ponieważ w tegorocznych norweskich preselekcjach brał udział Aleksander Rybak, którego wszyscy zapewne doskonale znacie. No i jak pewnie zdążyliście już zauważyć, to nie wygrał. I czy jest mi z tego powodu jakoś bardzo smutno? Jeżeli są tutaj jacyś fani Aleksandra Rybaka, no to pewnie będą rozczarowani tym, co teraz powiem, ale nie jest mi smutno z tego powodu. Za to Ewa Maria z Luksemburga pewnie będzie zawiedziona. No i dobra, chyba przejdziemy już do sekcji z oceną i muszę się chwilę zastanowić. W sensie, bo sama piosenka, tak mi się wydaje, że jest na takie 3,5, ale za to występ jest na 4,5, więc matematyka i wynika z tego, że ocena chyba 4 powinna się tutaj ode mnie znaleźć. Więc dobra, dajmy po prostu 4, a być może to się jeszcze zmieni. Podejrzewam, że jeżeli się zmieni, to bardziej w stronę pozytywną, ale tego na ten moment jeszcze nie wiem. Za to chyba wiem, jak Norwegia sobie poradzi z tą piosenką na Eurowizji w maju. Znaczy, w sumie tak dokładnie to nie wiem. Przyjdzie, na pewno przyjdzie. No. Kiedy? A tego to dokładnie nie wiem. Ale mogę się domyślać, Norwegia jest w drugim półfinale i wydaje mi się, że ma jak najbardziej spore szanse na awans w tym roku, bo wydaje mi się, że to jest taki występ, który ma spore szanse przemówić do takich przypadkowych widzów. Zresztą jak sobie zerkam tak mniej więcej na drugi półfinał i przeliczam sobie mniej więcej, kto moim zdaniem wchodzi, a kto nie, to wydaje mi się, że Norwegia się na tej liście krajów awansujących w maju znajdzie. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o Norwegię. Dajcie mi znać, co Wy myślicie. Czy podoba Wam się ta piosenka, czy podoba Wam się występ? Przypominam raz jeszcze o subskrypcjach, o łapkach w górę. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.